Większość władzy i bogactwa na świecie spoczywa w rękach mężczyzn. To mężczyźni dominują w polityce i biznesie. Ale jest też druga strona medalu. Chłopcy częściej wagarują. Chłopcy gorzej niż dziewczynki radzą sobie w testach językowych, w czytaniu ze zrozumieniem. Wiedzieliście, że Polacy 6 razy częściej niż Polki popełniają samobójstwa? Zastanawiałam się, dlaczego tak się dzieje. Jednym z głównych czynników ryzyka jest samotność. Zapytałam 2 dziennikarki, które na forach internetowych spędziły masę godzin rozmawiając z młodymi mężczyznami, którzy czuli się sfrustrowani, samotni i wykluczeni. Jak to jest, że w świecie, którym rządzą mężczyźni, młodzi mężczyźni czują, że są przegrani? Chłopcy są w większym stopniu wychowywani do rywalizacji ze swoimi kolegami, a dziewczynki w większy sposób wychowywane są do współpracy, do tego nawiązywania więzi i tak dalej. I też jako, że chłopcom narzuca się ten model właśnie tego nieokazywania emocji, nieokazywania słabości, nieprzyznawania się do porażki, które jest wciąż w naszej kulturze uznawane za coś niemęskiego, to jest im trudniej takie naprawdę szczere, czy intymne nawet między kobietami, przecież są relacje, my też mamy intymne relacje z przyjaciółkami, które nie są seksualne. Mężczyźni tego z kolegami nie mają, co do zasady. Jeżeli w młodości nie wyrobi się sobie takich tak zwanych social skilli, czyli umiejętności poruszania się w społeczeństwie, umiejętności nawiązywania kontaktów, umiejętności podtrzymywania relacji, to w dorosłości jest bardzo trudno to nadrobić. Samotność nie tylko w sobie jest trudna i wiąże się często z dużym cierpieniem, nie mówiąc o izolacji, bo też poznałam wielu mężczyzn, którzy żyją po prostu w izolacji, a to już jest dosłownie tortura. Samotność i izolacja wiążą się z szeregiem konsekwencji też zdrowotnych i to nie tylko psychicznych, takich jak depresja, zwiększone ryzyko podjęcia próby samobójczej. Samotność to jest jedna z głównych przyczyn podejmowania prób samobójczych, ale też z szeregiem właśnie konsekwencji negatywnych dla zdrowia fizycznego. Samotność zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci ze wszelkich możliwych przyczyn, jak również ryzyko alkoholizmu i uzależnienia od używek, wpadnięcia w rozmaite uzależnienia. Niektórzy sprowadzają ich samotność do tego, że nie mają znajomych, ponieważ wolą grać w gry, wolą spędzać czas w internecie niż mieć partnerkę. No i może są takie osoby faktycznie, niektóre, natomiast nasi bohaterowie, z którymi rozmawiałyśmy, uważają to przekonanie za bardzo krzywdzące, ponieważ w rzeczywistości to, że siedzą w internecie albo to, że grają w gry zamiast mieć relacje, jest właśnie w pierwszej kolejności skutkiem tego społecznego odrzucenia, którego doświadczyli i którego doświadczają za każdym razem, kiedy próbują podjąć jakąś inicjatywę, jeżeli chodzi o poznawanie ludzi. Kiedy kobieta na przykład spotyka mężczyznę, który ma 30 lat i nigdy nie był w związku, to z tyłu głowy, nawet na poziomie podświadomym, będzie coś jest z nim nie tak. Oczywiście tak samo w drugą stronę. Czy kiedy spotykamy osobę, która właśnie w wieku tam powiedzmy 30, 40, 50 lat nie ma żadnych znajomych. Od razu myślisz, co się z tą osobą. Jest jakby nieatrakcyjna towarzysko, można powiedzieć. Osoby, które już mają bogate sieci towarzyskie, są bardziej atrakcyjne towarzysko niż te osoby, które ich nie mają. Co oczywiście tworzy efekt zamkniętego koła. Wszyscy po prostu wtłaczamy mężczyzn w ten model samca indywidualisty, który ze wszystkim radzi sobie sam. A później jesteśmy zdziwieni, jak sobie jednak nie radzi, bo jednak jest tylko człowiekiem. Mężczyźni też częściej niż kobiety urywają przyjaźnie, kiedy wchodzą w związek, co się wiąże z kilkoma negatywnymi efektami. Bywa też, że chcieliby mieć większe emocjonalne wsparcie od partnerek. Bywa nawet, że partnerka namawia ich, aby bardziej się otwierali, ale czasem nie odbiera pozytywnie, jeżeli już faktycznie to robią, ponieważ odbiera to jako w jakimś tam stopniu niemęskie. No ale z drugiej strony, jeżeli mają bardzo ograniczone sieci wsparcia poza swoim związkiem, no to wówczas tą bliską osobą jest tylko partnerka i czasami może to być dla niej na przykład za dużo. My na początku w rozmowach z tymi chłopakami dawałyśmy im takie rady, które teraz nam się wydają trochę głupie i naiwne. To znaczy, dlaczego nie zapiszesz się do jakichś grup zainteresowań, żeby poznać ludzi? Dlaczego nie napiszesz na grupie na Facebooku, gdzie ludzie, przecież jest mnóstwo grup, gdzie ludzie się poznają, umawiają na rower i tak dalej, i tak dalej. A oni mówili, że próbowali, czy obserwują po prostu, jak inni to robią i że nie jest to takie proste. My też zaczęłyśmy wtedy
obserwować i zauważyłyśmy, że jeżeli na jakiejś tego typu grupie, czy to jest grupa dotycząca na przykład problemów psychicznych, czy to jest grupa dotycząca jakichś hobby, kiedy kobieta próbuje kogoś znaleźć, na przykład koleżanki, chodźmy na rower, jest na przykład kobieta, która poświęciła życie wychowaniu dzieci i karierze i w wieku 45 lat się orientuje, że brakuje jej po prostu ludzi, to nie będzie mieć problemu, chyba że mieszka w jakimś naprawdę oddalonym miejscu, takim, gdzie realnie nie ma możliwości nawiązywania nowych znajomości, ale będzie jej co do zasady dużo łatwiej znaleźć, po prostu stworzyć taką grupę, znaleźć koleżankę. Mężczyzna, kiedy napisze tego typu ogłoszenie w internecie, to chyba że oczywiście jest jakiś, wyróżnia się czymś, czy jest super atrakcyjny, czy ma jakieś, wiesz, też super pasje, podróże, jeździ po świecie i tak dalej. Ale co do zasady jest dużo trudniej, ten odzew jest dużo mniejszy. Zazwyczaj w komentarzach masz po prostu, jeżeli jest jakikolwiek odzew, to są osoby piszące powodzenia, jakby ja nie mogę, ja nie jestem zainteresowana, ale trzymam kciuki. Warto też dodać, że w Polsce jest bardzo ograniczony dostęp do psychoterapii i mężczyźni w ogóle rzadziej po nią sięgają. A jeżeli już po nią sięgają, to trudniej się na tej terapii otwierają. Samotność młodych mężczyzn bardzo łatwo jest obśmiać w memach i w internecie. Ale to nie jest problem, który możemy zignorować. To jest problem, za który ktoś może zapłacić życiem.